Cześć wszystkim. Z góry przepraszam za trochę przydługawy materiał dzisiaj, ale materiał chcę przygotować dobrze albo wcale. No i jeszcze ci, którzy czekają na wideo odnośnie rozmnażania zwierzaków, pracują nad tym. Także zaczynajmy. Dzisiaj chciałbym pogadać o czymś, co może kompletnie odmienić waszą grę w State of Survival. Temat jest niby prosty, bo chodzi o dobór bohaterów do marszu. A jednak jeżeli zagłębisz się trochę głębiej niż standard, okazuje się, że 95 graczy robi to poprawnie, ale tylko 5 z nas robi to perfekcyjnie. I właśnie o tej różnicy chciałbym porozmawiać, bo to ona decyduje o tym, czy wygrywasz rajd i podbijasz rangę, czy stoisz w miejscu. Na początku takie szybkie przypomnienie dla tych, którzy dopiero wskoczyli w świat State of Survival. W grze mamy 3 główne style marszów. Resilience żółty, oparty na wytrzymałości, Control niebieski, skupia się na efektach kontroli, wyciszeniach, osłabieniach, krwawieniu, Berserker czerwony, styl bardzo ofensywny, można wręcz powiedzieć, że agresywny. I zasada dobierania bohaterów wydaje się oczywista. Jeżeli tworzysz marsz Resilience, bierzesz bohaterów żółtych. Jeżeli tworzysz marsz kontroli, bohaterowie niebiescy. I jeżeli tworzysz marsz Berserker, bohaterowie czerwoni. Tak dobiera większość graczy i robi to poprawnie. Kolory są jak style. Dobierając wszystko zgodnie, wzmacniasz efekty synergii między bohaterami. Umiejętności bohaterów się łączą, buffy się nakładają, wszystko gra, jak orkiestra symfoniczna. Ale jest jeden wyjątek, jeden jedyny, który burzy całą tą kolorystyczną układankę. I co ciekawe, dotyczy on stylu Berserker, czyli najbardziej agresywnego stylu w grze. I to tutaj właśnie topowi gracze i liderzy rajdów robią coś, co na pierwszy rzut oka wygląda jak błąd, ale nim nie jest zaplanowaną akcją. Wyobraź sobie, że przeglądasz raport z walki i widzisz, że ktoś w marszu Berserker, czyli czerwonym, ma poprawnie dobranych bohaterów piechoty. W tym momencie będzie to Sam albo ewentualnie Stacy, w zależności od ich poziomu rozwoju, i równie dobrze dobranych łowców, siostrę Bellę albo Caitlyn. I nagle zamiast Penelope lub Eduardo jako bohaterów jeźdźców, ten ktoś wrzuca Yamirę lub Shizukę, bohaterki stylu kontroli, niebieskie. Pierwsza myśl? Gość się pomylił. No cóż, nie tym razem. Dlaczego najlepsi gracze mieszają kolory? To jest celowy ruch. Taktyczny zabieg, który może całkowicie zmienić wynik starcia, zwłaszcza na wysokich poziomach gry, typu walka o stolicę SVS czy Nexus. Chociaż mieszanie kolorów teoretycznie osłabia synergię stylu, bo umiejętności się nie wzmacniają wzajemnie, to Shizuka i Yamira mają jedną przewagę, której nie da się przecenić i nie da się zdobyć w żaden inny sposób. Ich umiejętności polegają na wyciszaniu aktywnych zdolności wrogich bohaterów. Co to oznacza? Jeżeli bohaterowie nie mogą używać swoich aktywnych umiejętności, to nie pojawiają się im żadne tarcze ochronne, nie działają ich buffy do ataku albo obrony, nie pojawiają się leczenia, osłabienia, odwetowe kontrataki. To absolutnie wyłącza rywala z gry. Wystarczy spojrzeć w raporty bitew i jeżeli zauważycie, że przeciwnik nie ma żadnych ochronionych, ani żadnych zniszczonych oddziałów z umiejętności, to bardzo możliwe, że wpadł właśnie w pułapkę Yamiry albo Shizuki. Kiedy stosować ten trik? Ten manewr nie sprawdzi się zawsze, ale w starciach, zwłaszcza na najwyższym poziomie, tam gdzie każdy punkt się liczy, a drobna różnica w marszu to często setki tysięcy, takie niestandardowe podejście może przechylić szalę zwycięstwa. Szczególnie polecam to rozwiązanie dla liderów rajdu, jeżeli wiemy, że przeciwnik gra bardzo ofensywnie i opiera się na mocnych umiejętnościach, ma bardzo dobrze rozbudowanych bohaterów, zwłaszcza stylu Berserker, i chcesz zaskoczyć przeciwnika nietypowym składem, wyłączając jego umiejętności. A co z synergią? Wiem, o czym myślisz. Że jak wrzucisz bohatera innego koloru, to stracisz część synergii. I to jest prawda. Ale to trochę tak, jakby zamiast wyjąć trzeciego muskularnego osiłka
do drużyny, dobrał hakera, który włamuje się do systemów przeciwnika i odcina im dostęp do broni. I nagle ci osiłkowie w drużynie rywala nie mają czym walczyć. Wiem, że to jest trochę tak bardzo na opak, ale chciałbym bardzo wizualnie pokazać, na czym to polega. Brak synergii to koszt, ale zyskujesz kontrolę nad polem bitwy. Ja obecnie nie gram bohaterami stylu Berserker, z tego względu, że wybrałem i trzymam się dwóch styli. Jeden jest budowany bardzo dobrze, ładuję tam wszystko co mogę i ewentualnie gdzieś tam z boku coś zostanie, to wchodzę w drugi. Więc sam nie mogę zastosować tego triku. Zresztą ja nie jestem liderem rajdu i to konto nie jest na tyle mocne, żeby móc próbować takie rzeczy. Ale jeżeli macie liderów rajdu, którzy nie wiedzą o tym triku, warto im to pokazać, ponieważ można wygrać mecze, które teoretycznie są przegrane. Bo ten układ potrafi zablokować rywala, zmniejszyć skuteczność nawet o kilkadziesiąt procent. I bardzo dobrze jest go stosować w krótkich wydarzeniach, na przykład walka o główny Nexus albo walka o stolicę State vs State. No i to tyle. Mam nadzieję, że trochę Was zaskoczyłem, albo może wiedzieliście już o tym wcześniej. Jeżeli chcesz być naprawdę dobrym graczem, musisz znać zasady. Ale najlepsi gracze to ci, którzy wiedzą kiedy i jak łamać te zasady. Ale dalej postępować z regułami gry oczywiście. Dajcie znać w komentarzach, czy kiedyś próbowaliście tego setupu, a jeżeli chcesz, żebym zrobił osobny materiał o najlepszych kombinacjach w stylu Resilience albo Control, zostaw lajka i suba, no i oczywiście komentarz, żebym wiedział, że mam to zrobić, bo to dopiero początek głębszych analiz. Do zobaczenia na polu bitwy. Cześć!